13. sesję Rady Gminy Rozdrażew i stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych. A zatem zgodnie z artykułem 14 ustawy został spełniony warunek dla podejmowania przez Radę prawomocnych uchwał. Witam Panie i Panów Radnych, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Radnych Powiatu Krotoszyńskiego, Panią Sekretarz oraz Panie i Panów Sołtysów. W dzisiejszym dniu gościmy na forum Rady Gminy Rozdrażew inspektora Mirosława Józefiaka, komendanta Powiatowej Policji w Krotoszynie oraz aspiranta sztabowego Ryszarda Mierzejewskiego, komendanta Komisariatu Policji w Koźminie Wielkopolskim oraz komisarza Piotra Szczepaniaka z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Witam serdecznie i cieszę się, że przyjęli Panowie nasze zaproszenie. Witam serdecznie dyrektorów szkół podstawowych w Rozdrażewie i Nowej Wsi, Panów Krzysztofa Brodę i Pana Waldemara Filipiaka. W sposób szczególny witam Pana Tadeusza Bakciarza, któremu towarzyszy dziś małżonka. Dzisiejsza sesja jest okazją dla podziękowania za wieloletnie pełnienie funkcji sołtysa wsi Rozdrażewy. Oddaję głos Panu Wójtowi. Szanowni Państwo, tak to dość wyjątkowy moment, ponieważ Pan Tadeusz był sołtysem w gronie obecnie pełniących tę funkcję, który ma najdłuższy staż pracy na stanowisku sołtysa. Można powiedzieć, że doszedł na tym stanowisku do pełnoletności, ponieważ funkcję tę pełnił nieprzerwanie od lutego 2007 roku. Pan Tadeusz dał się poznać jako osoba niezwykle zaangażowana zarówno te działania inwestycyjne, które realizowaliśmy na terenie sołectwa, ale także bieżące funkcjonowanie lokalnej społeczności, będąc jej niekwestionowanym liderem. Wiecie też Państwo doświadczenia, że był też sołtysem, który regularnie gościł jako jeden z nielicznych sołtysów na sesjach Rady Gminy. Ja chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która była wyjątkowa, na którą zwracali zawsze uwagę zarówno korzystający ze świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku, jak i osoby tam przejeżdżające. To niezwykła dbałość o tę świetlicę i o jej otoczenie. Ja niekiedy żartowałem, że trawnik wokół świetlicy w Rozdrażewku jest koszony z tą samą intensywnością jak na Wimbledonie, bo rzeczywiście był zawsze pięknie skoszony. Przy okazji podziękowania za współpracę podczas zebrania wyborczego Pan Tadeusz zwrócił uwagę, że utrzymanie wnętrza świetlicy to zasługa jego żony, która go w tym wspomaga, dlatego też tutaj z Panem Przewodniczącym zaprosiliśmy również małżonkę, aby również jej za ten wkład pracy podziękować. Prosimy Państwa o wystąpienie. Informuję Państwa, że obrady sesji są nagrywane i transmitowane oraz prowadzone przy wsparciu programu
stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Rozdraże. Punkt 5. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt 1. Zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdraże, ulica Tadeusza Kościuszki. Podpunkt 2. Zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi krotoszyńskiemu w 2025 roku. Podpunkt 3. Zmiany budżetu gminy na 2025 rok. Podpunkt 4. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdraże na lata 2025-2032. Podpunkt 5. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdraże. Podpunkt 6. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Podpunkt 7. Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu budynku przeznaczonego na działalność weterynaryjną w Rozdrażewie przy ulicy Kampanii Rozdrażewskiej 4 z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat. Podpunkt 8. Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej z dotychczasowym najemcą na okres 1 roku. Punkt 8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Punkt 9. Wolne wnioski, pytania, informacje radnych i innych uczestników sesji. Punkt 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 11. Zamknięcie obrad. Z uwagi na przekazane Państwu materiały, czy Panie i Panowie Radni wyrażają zgodę na głosowanie protokołu i uchwał bez odczytywania? Przegłosujemy. Kto z Państwa jest za powyższym wnioskiem, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie powyższy wniosek. Punkt 2. Przyjęcie protokołu z obrad 17 sesji. Po zapoznaniu się z treścią protokołu z 17 sesji Rady Gminy Rozdraże stwierdzam, że został on spisany zgodnie z przebiegiem obrad i obejmuje w swej treści całe posiedzenie Rady Gminy. W okresie międzysesyjnym wyłożony został do wglądu w biurze Rady Gminy oraz udostępniony Państwu w programie sesji. Panie i Panowie Radni nie wnieśli do protokołu żadnych uzupełnień i nie wystąpili wnioskiem o dokonanie poprawek. Kto z Państwa za przyjęciem protokołu, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie protokół 17 sesji. Punkt 3. Informacja komendanta powiatowego Policji w Krotoszynie o stanie bezpieczeństwa. Proszę Panów Komendantów, inspektora Mirosława Józefiaka oraz aspiranta sztabowego Ryszarda Mierzejewskiego o przedłożenie informacji o stanie bezpieczeństwa w powiecie krotoszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem gminy Rozdraże. Proszę. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Cieszę się, że mogę być razem z Wami i poznać Państwa. Z częścią miałem już tą przyjemność współpracy, a ta współpraca tak naprawdę idzie dobrą parą. Jest ten kontakt bezpośredni zarówno z Komendą Powiatową, jak i z komisariatem w Koźminie. I myślę, że większość problemów staramy się rozwiązywać od ręki, nad niektórymi musimy się pochylić i tego czasu troszeczkę więcej potrzeba. Ja przedstawię Państwu informację o stanie bezpieczeństwa trochę szerzej. Będzie to w odniesieniu powiatu, ale również odnośnie gminy. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, bardzo proszę, odpowiemy na te pytania. I chciałbym tak od razu się odnieść, bo to nie jest do końca tak, że tylko sprawami gminy zajmuje się komisariat. Mamy policjantów ruchu drogowego, Wydziału Ruchu Drogowego, którzy stacjonują w Krotoszynie i oni jeżdżą na teren wszystkich gmin i działają na terenie wszystkich gmin. Tak samo policjanci z Zespołu do Zwalczania Przestępczości Gospodarczej zajmują się tymi trudniejszymi sprawami związanymi z przestępczością gospodarczą, a przede wszystkim z tymi sprawami, które nas dzisiaj nurtują, które są plagą dzisiejszych czasów związanych z cyberprzestępczością.
przestępczością, bo tak jak już rozmawiałem z panem wójtem w trakcie, przed naszą sesją, no to jeden dzień i 3 zawiadomienia o popełnieniu przestępstw związanych z tematami internetowymi, bo niestety znowu kolejne osoby dały się manewrować w łatwą inwestycję, szybkie zakupy i ewentualny łatwy zarobek. No niestety, Szanowni Państwo, to jest znak, ten zły znak naszych czasów i to nie jest to dobrodziejstwo internetu i przekazu informacji, no bo właśnie na tą ciemną stronę przestępcy przeszli i chowają się za drugą stroną ekranu monitora. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o całą komendę powiatową, bo tak podejdę globalnie do tego, zostało to przedstawione graficznie, 129 policjantów, 19 pracowników cywilnych, w Koźminie Wielkopolskim 16 policjantów, 1 pracownik. Sytuacja jak w każdym zakładzie pracy jest dynamiczna. Na dziś dysponujemy 2 wakatami policyjnymi, to są dane z 1 stycznia, 2 wakatami policyjnymi. Natomiast już jest planowane przyjęcie 1 funkcjonariusza w dniu 25 listopada. Kolejny policjant już przeszkolony z naszego mieszkania, z naszego powiatu będzie się przenosił z oddziału prewencji najpóźniej w lutym, także już gotowy człowiek do pracy. Nie zapowiada się jakaś fala odejść z policji, także gdzieś tam rotacyjnie, na bieżąco uzupełniamy te etaty. I również chciałem Państwu przekazać, bo jest planowany teraz program modernizacji policji, gdzie do szeregów policji ma dołączyć kolejnych 1800 policjantów w całym kraju. Natomiast ile trafi do Wielkopolski, to jeszcze taka decyzja nie zapadła. Ja złożyłem taki akces i chciałbym, żeby trafili kolejni policjanci właśnie dedykowani do służby patrolowej, żeby tych patroli było jak najwięcej, żeby ci policjanci byli widoczni, w szczególnej mierze w patrolach pieszych. Jak również chciałbym wzmocnić zespół do walki z przestępczością narkotykową, bo to też jest takie niebezpieczeństwo, które może dotknąć głównie nasze dzieciaki. No bo tak naprawdę, Szanowni Państwo, z badań narkotyków, które zabezpieczamy, no to przychodzą tak różne składy chemiczne, za każdym razem to jest coś innego, to nie jest produkt powtarzalny, jak tym osobom, które to kupują, się wydaje. Struktura i podległość troszeczkę się zmieniła od mojego przyjścia do komendy. Mój zastępca nadzoruje pion kryminalny, komisariat i posterunki, natomiast pion prewencji, pion ruchu drogowego, całe zaplecze logistyczne jest w moim nadzorze. Natomiast każdy sygnał, który wpłynie, jest weryfikowany przez szefa, bo szef jest jeden, tak jak pan wójt jest jeden i sprawuje nadzór nad całością. W zakresie przestępczości, Szanowni Państwo, wygląda to w następujący sposób. Mówimy o tych przestępstwach ogółem i możemy się tutaj odnieść do pierwszej połowy 2024 roku i 2025 roku. No, nikt nie cyrklował tych ilości, one po prostu tak się nieraz zdarza, że są idealnie takie same. Natomiast jak zakończy się rok, myślę, że całkiem dobrze. Mamy, Szanowni Państwo, i to ja uważam za dobrą prognozę, większą ilość ujawnianych przestępstw narkotykowych i tu ja postawiłem na aktywność policjantów, żeby sprawdzali te miejsca zagrożone, żeby sprawdzali, co te osoby posiadają przy sobie. Również w zakresie zwalczania przestępczości drogowej, pewnie część z Państwa zauważyła, tych kontroli drogowych jest coraz więcej i będziemy kontrolowali stan trzeźwości tych kierujących i eliminowali wszystkie osoby kierujące w stanie nietrzeźwości po użyciu alkoholu, po użyciu narkotyków, jak również osoby, które łamią czynne zakazy kierowania pojazdami. I tutaj w województwie wielkopolskim, w
tajemnicą. Te osoby są zatrzymywane i doprowadzone w trybie przyspieszonym do sądu i jest orzekana kara, no bo też gdzieś tam Państwo śledzicie te przekazy medialne. No niestety dochodziło w kraju do takich sytuacji, że osoby miały po kilkanaście czynnych zakazów kierowania pojazdami i one dalej jeździły tymi samochodami. Także doprowadzamy do sądu i również nasz sąd rejonowy przychyla się do naszych wniosków i orzeka również kary bezwzględnego pozbawienia wolności, no bo tak nie może być, żeby gdzieś tam w tak drastyczny sposób tego prawa nie respektować. Tutaj w rozbiciu na poszczególne kategorie przestępczości, Szanowni Państwo, no mamy odnotowywane zwiększenie ilości uszkodzeń rzeczy, natomiast to są w całym powiecie, no mówimy o cyfrach 20 kilka, to jest to sygnał dla nas, że trzeba te miejsca objąć szczególnym nadzorem. Natomiast zobaczcie Państwo, jeżeli chodzi o pozostałe, mówimy o kradzieży z włamaniami, jest to wszystko na podobnym poziomie, spadają nam ilości tych poważnych rzeczy, mówimy związane z zagrożeniem życia i zdrowia, bójki, pobicia, przestępstwa rozbójnicze. To tak naprawdę są pojedyncze sytuacje, do których dochodziło i nie ma tutaj niebezpieczeństwa, nie ma obaw, żeby się niepokoić. Każdy taki sygnał jest weryfikowany, a przede wszystkim, co jest ważne, przy tych przestępstwach, przy tych bójkach, pobiciach, przestępstwach rozbójniczych ustalamy wszystkich sprawców i ci sprawcy trafiają przed wymiar sprawiedliwości. Tutaj, Szanowni Państwo, w wykrywalności, jakie osiągamy, no to myślę, że jest to na dobrym poziomie, no bo trudno wykryć wszystkie przestępstwa, no bo no nie wszystko się daje, no dzisiaj nie ma tych barier komunikacyjnych, przestępcy nie znają granic powiatu, granic gmin czy województw, oni się przemieszczają i tak naprawdę, jeżeli chodzi o jedna z sytuacji, kradzież samochodu, to mamy mieszkańców tak naprawdę 3 województw, których zatrzymaliśmy, jak wracali innym kolejnym kradzionym samochodem z Niemiec. Także tutaj nie ma tej bariery związanej z granicami. Jest ta sytuacja związana z przestępczością tą cyber, gdzie występuje wiele trudności, bo jeżeli przychodzi osoba do nas zgłosić i mówi, że przelała środki, no kiedy pani przewali te środki, no 2 tygodnie temu, no to tych środków już nie ma na tym koncie, które możemy zablokować. To jeżeli jest sytuacja. Zrobiłem to wczoraj, dzisiaj. Mamy takie narzędzia, możemy zablokować te środki wracają do osoby pokrzywdzonej. Natomiast jeżeli one gdzieś tam już popłynęły na jedno konto, z tego konta na następne i wypłacone zostały w innym państwie, a jeszcze jak się okaże, że my jako Polska nie mamy podpisanych umów międzynarodowych z tym krajem, no to już jest dopiero trudna sytuacja w tych ustaleniach. Z podziałem na poszczególne kategorie przestępczości, to o czym wcześniej wspominałem, przestępstwa rozbójnicze, bójka i pobicia, wykrywamy wszystkie przestępstwa. Również uszczerbek na zdrowiu to jest 0% w tej tabeli, natomiast to jest spowodowane tym, że Komenda Główna Policji zmieniła priorytety, jeżeli chodzi o kategorie przestępstw najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa. I tu już mówimy o 5 kategoriach, nie o 7. Natomiast zapewniam Państwa, że również każda sytuacja związana z naruszeniem nietykalności jest przez nas weryfikowana i tych tematów nie odpuszczamy, nie odchodzą gdzieś tam na bok. Każda sprawa jest dla nas ważna, no bo tak jak dla każdego zgłaszającego, jego problem jest najważniejszy. Przestępczość narkotykowa, no nie możemy się pochwalić dużą ilością zabezpieczonych narkotyków, natomiast nie o wszystkich rzeczach, które będą się działy, mogę mówić. Pracujemy nad wieloma sprawami
ilość, mówimy o zabezpieczeniach jednego dnia 100 kg, 10 kg, no tak to mówimy o kilogramach, nie mówimy już o gramach. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Gdyby był jakikolwiek sygnał dotyczący przestępczości narkotykowej, my prosimy o ten sygnał. On nie musi być identyfikowany, może być dla nas anonimowy. I tu nie mówię o tym, żeby, mówiąc kolokwialnie, donosić na kogoś, ale zapobiegać, żeby to się nie rozprzestrzeniło i żeby nie dotarło właśnie do naszych dzieci, do naszych najbliższych, żeby ktoś się tym nie zatruł. Ja zapewniam, że te działania będą dalej prowadzone i o wynikach naszej pracy będziemy również informowali poprzez nasze środki przekazu. Poszukiwania osób, Szanowni Państwo, to jest też ważne. Wykonanie kary to ważny element. Nasi policjanci wszystkich komórek organizacyjnych są angażowani do tego. No, muszę się pochwalić, bo jesteśmy w Wielkopolsce akurat najlepsi w poszukiwaniach osób. Brzmiało to w czwartek na naradzie garnizonu wielkopolskiego, a co pokazuje na przykład ostatnie działania poszukiwane. 6 osób poszukiwanych jednego dnia zostało zatrzymane przez naszych policjantów. No niestety nie zawsze odbywa to się tak, jakbyśmy do końca sobie tego życzyli, bo jeden z policjantów został zaatakowany w zeszłym tygodniu, ale trafił już do aresztu śledczego. Ten sprawca, a policjant sobie z nim poradził, to jest najważniejsze, i nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Szanowni Państwo, przestępczość nieletnich, no tutaj wszyscy wiemy, jak nie będziemy rozmawiali z dziećmi, nie będziemy uświadamiali młodzieży i pozwolimy na pewne zachowania, no to w przyszłości będziemy mieli pewien problem, ale to wszyscy z Państwa, którzy mają dzieci, którzy pracują z dziećmi, to wiedzą, że od najmłodszego trzeba z tymi dzieciakami pracować. To nie chodzi o to, żeby od razu te osoby trafiały do ośrodków, żeby były zatrzymywane w izbach dziecka, ale żeby diagnozować te zjawiska, żeby im zapobiegać, żeby eliminować, żeby odcinać od tych osób, które mają na nie zły wpływ. I tutaj działamy, no jest 9 spraw dotyczących przestępstw pospolitych, dotyczących tych nieletnich, ale również rozmawiamy o tych związanych z używkami, z alkoholem, z tytoniem, z papierosami elektronicznymi, rozmawiamy o hejcie, rozmawiamy o cyberprzestępczości, bo też gdzieś tam ma to wpływ na naszych najmłodszych mieszkańców. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o interwencje, no tych interwencji jest dosyć dużo, bo rocznie policjanci interweniują prawie 7000 razy. Interwencje są różnorakie, głównie w miejscach publicznych, a również interwencje domowe. Tutaj pokazujemy w pierwszej połowie w gminie Rozdraże 42 interwencje ogółem, 27 w miejscach publicznych, w domach 15, jedna związana z niebieską kartą. I tutaj też współpraca z ośrodkami, żeby diagnozować problem, bo ta niebieska karta to takie zdiagnozowanie tego problemu, czy on faktycznie występuje, czy trzeba podjąć kolejne środki zaradcze, czy trzeba prowadzić postępowanie przygotowawcze w zakresie tutaj czy naruszenia nietykalności, czy gruźb, czy znęcania się nad członkiem rodziny, jak również tutaj drugą stronę też prowadzimy działania związane ze stosowaniem zakazu zbliżania się, nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania. I trend uważam, że jest bardzo dobry, bo to nie może być jak kiedyś bywało, że ofiara przestępcy tego oprawcy domowego pakowała się, zabierała dzieci, wyprowadzała się do mamy, bo tak kiedyś, Szanowni Państwo, było. Dzisiaj ten człowiek, który stosuje przemoc, on się ma spakować, nawet jeżeli jest właścicielem tego domu. Czas reakcji na zdarzenia, wartość oczekiwana wyznaczona przez Komendę Główną to 11
11 minut na zdarzenia pilne i to jest średni czas oczekiwania na teren całego powiatu. My realizujemy go na poziomie 8 minut 47 sekund. Szanowni Państwo, osoba, która zgłasza problem, ten czas nam się wydaje bardzo długi. Kilka minut potrafi być dla nas wiecznością. I ja rozmawiam ze swoimi policjantami o tym i mówię, postaw się na drugą stronę. Tak? Jakbyś Ty potrzebował pomocy, chciałbyś, żeby do Ciebie ci policjanci dojechali jak najszybciej i codziennie analizuję każde zdarzenie, zapoznaję się z każdą sytuacją, nawet drobną, nawet błahą. I myślę, że my możemy sobie pozwolić jeszcze na ograniczenie tego czasu, bo jesteśmy w dobrej sytuacji kadrowej. Generalnie Wielkopolska Policja jest w najlepszej sytuacji kadrowej w Polsce, bo mamy tylko 3,5% wakatowego. Większość jednostek garnizonu wielkopolskiego będzie miało do końca roku zatrudnienie 100%. Wakaty zostaną jeszcze w oddziale prewencji w Poznaniu, około 40 i w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu. Także myślę, że tych policjantów będzie coraz więcej, ale oni, Szanowni Państwo, też muszą iść na kurs podstawowy, muszą iść na adaptację, czyli około 6 do 8 miesięcy ich w służbie nie będziemy mieli, ale oni wrócą i myślę, że będą do Państwa dyspozycji w jak największej mierze. No tutaj chciałem przybliżyć też, jeżeli część z Państwa nie pamięta osoby, ale myślę, że wszyscy znają naszego dzielnicowego. Tutaj, jeżeli chodzi o czas w obchodzie, to też jedna z wartości mierzonych, ten dzielnicowy powinien być co najmniej 75% czasu w terenie, nie jak siedzieć w komisariacie. Nasz dzielnicowy jest ponad 80% tego czasu. Mierzymy parę tych wartości, bo każda godzina tego naszego policjanta jest rozliczana, co on robi i co się z nim dzieje. Zapewniam Państwa, że nasi dzielnicowi się nie nudzą, mają co robić i angażują się w sprawy bieżące, żeby Państwu żyło się jak najlepiej. Kontakt do dzielnicowego myślę, że Państwo wszyscy posiadacie. Jeżeli nie, to bardzo proszę, jest i telefon komórkowy do dzielnicowego, adres mailowy, na którym można również przesyłać informacje do niego. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, tu pewnie czy Pan Komendant, czy Pan Piotr mówili o tym narzędziu. Tu możliwość zgłaszania problemów, które nie wymagają zgłoszenia tego pilnego na telefon alarmowy 112. Jeżeli Państwo się borykacie notorycznie z jakimś dla Was ważnym problemem, jest możliwość zalogowania się na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ona jest powiązana z geoportalem, czyli naniesieniem na graficzną mapę Polski i tam zgłaszają nasi mieszkańcy wszystkie problemy, które ich nurtują. Policjanci jadą, weryfikują te zagrożenia. Nieraz zdarza się, że przekazujemy do innych instytucji, które nas wspierają w tym problemie, wyciągamy konsekwencje, bo można też tam dołączyć fotografię, dodatkowy opis i te zgłoszenia są anonimowe, natomiast apeluję do wszystkich osób, żeby nie zgłaszać niepotrzebnych sytuacji wielokrotnie, bo nieraz są to żarty, nieraz są to pomyłki, ktoś usiądzie, ktoś się z kimś po prostu nie lubi i notorycznie klika codziennie na tego swojego sąsiada, bo mu to nie pasuje, bo mu tamto, te przysłowiowe 3 palce, do dzisiaj takie sytuacje niestety są. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Szanowni Państwo, to bardzo ważny aspekt, bo wszyscy jesteśmy użytkownikami dróg. Tych pojazdów jest coraz więcej, bo w każdym domu tak naprawdę już dzisiaj są 2 samochody, w niektórych jest i więcej tych samochodów. Tych użytkowników jest bardzo dużo i staramy się ograniczyć najważniejszą rzecz, czyli ilość wypadków drogowych, ilość osób rannych i zabitych, bo każda ofiara, która ginie na drogach, to wiele nieszczęść, nieszczęście dla całej rodziny, ale to też
też trauma dla tego sprawcy często, bo rzadko kiedy się zdarza, że to są zamierzone działania, to pewne czynniki, które wpływają na powstanie tego zdarzenia i z tyłu głowy często te osoby noszą ten swój przysłowiowy krzyż do końca życia. To zaangażowanie wtedy wielu też służb, które można powiedzieć, że są odpowiedzialne za to, no ale no ten lekarz, ten medyk, ratownik może jechać do chorego w tym czasie, często długi czas leczenia tych osób i wiele innych czynników z tym związanych. Także policjanci ruchu drogowego starają się wyciągać konsekwencje. Kierowcy mogą nie być z tego zadowoleni, ale przede wszystkim prędkość, Szanowni Państwo, tutaj na to nie będzie przyzwolenia, żeby się rozpędzać powyżej 50 w terenie zabudowanym i nie będzie żadnych odstępstw, no bo to jest podstawowy czynnik, który powoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym. No bo spotkanie pojazdu z pieszym, gdzie pojazd się przemieszcza ponad 100 na godzinę, no to Szanowni Państwo, rzadko kiedy kończy się szczęśliwie. Te zdarzenia drogowe zostały tutaj no, dosyć mocno rozbite na poszczególne kategorie. Możecie też Państwo zobaczyć, ile takich zdarzeń drogowych było. Królują kolizje drogowe. Kolizje drogowe, które najczęściej są zdarzeniami w rejonie parkingu, nieumiejętnego włączania się do ruchu, no takie mówiąc kolokwialnie przycierki. No nikt nie chciałby mieć uszkodzonego swojego samochodu i wolałby mieć ustalonego tego sprawcę. I stąd też informacje, które najczęściej do nas wpływają. No możemy powiedzieć, że gmina Rozdrażew jest bezpieczna, bo żadna osoba nie zginęła w tym roku na drogach. W roku 2025 w całym powiecie zginęły 3 osoby. Kolejnymi kwestiami, o których chciałem powiedzieć, to również mamy osoby, które kierowały po użyciu alkoholu, bo również takie sytuacje mają miejsce. No i tutaj Państwo możecie zauważyć znaczący wzrost ilość zatrzymanych praw jazdy, no bo 2023 to 91, 24 99, a w pierwszej połowie 2025 roku już 108 tych praw jazdy zostało zatrzymane. I to naprawdę działania, które zostały nakreślone częściowo przeze mnie, częściowo przez Komendę Główną i Wojewódzką, żeby tych badań było jak najwięcej, żeby policjanci w tych miejscach zagrożonych sprawdzali tą prędkość. No i tutaj mamy tego efekt. Zatrzymanych dowodów rejestracyjnych też całkiem sporo, bo stan techniczny też ma wpływ na bezpieczeństwo, no bo jeżeli sobie założymy, że druga połowa równie pracowita będzie do końca roku, no to mamy wzrost do prawie około 650 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. O tym bezpieczeństwie w ruchu drogowym można mówić w rozbiciu do konkretnych sytuacji. Tutaj są opisane przykłady konkretnych zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym, a ten skutek śmiertelny to nie tylko zdarzenie, gdzie osoba ginie na drodze, ale również w okresie 30 dni, kiedy umiera w wyniku wypadku w szpitalu. No bo ten okres został tak ustanowiony przez ustawodawcę i również właśnie w tym czasie, kiedy osoba umrze w wyniku wypadku, jest wliczana do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. No i Szanowni Państwo,
działania, które prowadzimy, tych działań jest bardzo, bardzo dużo, bo mówimy o wszelkiego rodzaju aktywnościach związanych ze świętami, feriami, wakacjami, bezpiecznymi drogami, prędkością, trzeźwością. Ostatnie działania trzeźwość to przebadanych 1300 osób, 2 prawo jazdy zatrzymane w związku z popełnieniem przestępstwa i 2 związane z popełnieniem wykroczenia. Jak również działania związane z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, ale to przede wszystkim działania ukierunkowane właśnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy osoby nie są widoczne. Ja przypominam, poza terenem zabudowanym element odblaskowy jest obowiązkowy. Tych odblasków naprawdę przy pomocy naszych partnerów, głównie samorządowców, rozdajemy no właśnie 3000 na pewno. I ja już powiedziałem moim policjantom, wystarczy, tak? Nie wystarczy rozdawać, tylko rozdaliśmy na tyle dużo, że już teraz wyciągajmy konsekwencje. No bo jeżeli ktoś zamiast tego odblasku dostanie przysłowiowe 100 zł mandatu, to on się obudzi i wyjmie z kieszeni ten odblask, który dostał, a w drugiej kieszeni pewnie ma drugi, a w domu pewnie ich z 10, ale to jest dla jego bezpieczeństwa. To nie jest dlatego, żeby było zadowolenie jakieś, nie wiem, wśród policjantów. Nie, to jest własne bezpieczeństwo. Państwo jesteście użytkownikami dróg i widzicie, tak robi się zwolnienie, nie widać ludzi, którzy idą po boczach, wszędzie nie ma chodników, wszędzie nie ma ścieżki rowerowej, na te osoby po prostu o siebie nie dbają. My nadal będziemy prowadzili te działania profilaktyczne, będziemy rozmawiali, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to będziemy przekazywali te odblaski, jeżeli ktoś by chciał, nie wiem, do przedszkola, szkoły, ale to też, Szanowni Państwo, tym dzieciakom przypnijmy do plecaka, przypnijmy do kurtki, dziecko tego nie zdejmie, a dostanie rączkę, schowa do kieszeni, schowa do plecaka, do następnego roku w tej kieszeni będzie ten odblask leżał przy tym plecaku. No tutaj, Szanowni Państwo, złożone aplikacje do służby policji. Trochę ta sytuacja się zmienia. Jesteśmy coraz bardziej atrakcyjnym zakładem pracy, bo należy do tego w ten sposób podchodzić. Kilka rzeczy, które zostały wprowadzone, takie jak płatne nadgodziny dla policjantów, to jest bardzo ważny element, no bo kilka lat temu policjant, który wypracował czas ponadnormatywny, kierownik jednostki musiał temu policjantowi oddać po prostu wolne. A jak oddał mu wolne, to jego w służbie nie było. Natomiast dzisiaj policjant zostaje w nadgodzinach, bo jakieś zdarzenie się zadziało, trzeba to doprowadzić do końca, zabezpiecza jakieś miejsce zdarzenia, jakieś wydarzenie, uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach, no to za to policjant po prostu ma zapłacone, mówiąc kolokwialnie, w zależności od sprawowanego przez siebie stanowiska. Również będzie wprowadzone i wypłacone to świadczenie mieszkaniowe dla policjantów, tak jak w wojsku. Cieszę się bardzo, że strona rządowa podchodzi do nas podobnie jak do żołnierzy. No, mówię również o strażakach, no bo to mówię o całej formacji mundurowej i to jest zauważalne, aczkolwiek my w Krotoszynie mamy bardzo niski wskaźnik bezrobocia, ale tych aplikacji do czwartku zostało przesłane 32, tu mamy do połowy roku 20, ale do czwartku 32 i tych kandydatów mamy naprawdę już coraz lepszych i możemy sobie wybierać, tak jak każdy pracodawca chciałby sobie wybierać najlepszych ludzi do pracy. Tutaj kilka przykładów działań profilaktycznych, zarówno realizowanych przez naszego profilaktyka, naszego rzecznika, jak i dzielnicowych. Tutaj wszyscy jak najbardziej chętnie się w to włączają. Tutaj praca z najmłodszymi, tu już klasy szkół podstawowych, również z seniorami, bo seniorzy no, też są narażeni
staramy się ich uświadamiać i często się zdarza, że ta praca przynosi efekty, bo oni nas informują, że dzwoniła osoba, przedstawiała się, a on gdzieś tam już był na spotkaniu, nie pamięta dokładnie kiedy, a o tym było mówione i nie dał się po prostu manewrować. No niestety przestępcy czyhają na tą dobroduszność naszych seniorów, którzy w rozmowie z takim przysłowiowym wnuczkiem czy funkcjonariuszem jakichś tam służb, oni starają się pomóc, przekazać czy dane do kont, czy środki finansowe, które mają i myślą, że te środki będą bezpieczne. Pracujemy również ze Strażą Ochrony Kolei w zakresie przejazdów kolejowych, w zakresie bezpieczeństwa kierowców z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Znakujemy rowery, jeżeli taka potrzeba by również była, to proszę o sygnał. Wtedy umówimy spotkania i takie znakowanie rowerów przeprowadzimy. Tutaj też pokazane te nasze trzeźwe poranki, aczkolwiek to nie zawsze będą poranki, bo będziemy sobie wybierali również takie daty, które osoby wykorzystują, żeby sobie pozwolić trochę za dużo, ale to takie przysłowiowe nazewnictwo. Rozpoczęcie roku szkolnego i rozmowy właśnie z naszymi dziećmi, żeby bezpiecznie trafiały do tych szkół, spotkania, rozmowy, bo to, Szanowni Państwo, gdzieś tam w tej głowie zostaje. Bezpieczeństwo nad wodą, tych akwenów nie mamy aż tak dużo, natomiast również w tym zakresie pracujemy. Tutaj mówiłem o tych niechronionych uczestnikach ruchu drogowego. To są właśnie piesi, to są rowerzyści. Też niektórzy przemykają jak takie przysłowiowe widmo, bo ich naprawdę nie widać, tych rowerzystów. Nie mają światła z przodu, z tyłu, żadnych odblasków. Jadą gdzieś tam powiew samochodu ciężarowego może spowodować, że ta osoba się przewróci i kolejny pojazd na tą osobę najedzie. Także apeluję do rowerzystów, żeby również o własne bezpieczeństwo zadbali. Uczestniczymy również w wielu działaniach profilaktycznych, takich w terenie, działaniach plenerowych, jak również odwiedzają nas nasi najmłodsi w ramach różnego rodzaju spotkań. Uczestniczymy w debatach społecznych z grupami, zarówno seniorami, z działkowcami, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie na te spotkania. Szanowni Państwo, na tym slajdzie została przedstawiona współpraca z samorządami i w tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować Panie Wójcie, Państwo Radni za pomoc. Tutaj zostało to wyszczególnione, jeżeli chodzi o poszczególne, o powiat, o gminy, o podmioty, które nas mogą wspierać, bo mogą nas wspierać tylko i wyłącznie podmioty, które mają w swoim statucie 100% udziału Skarbu Państwa. My nie możemy od żadnych prywatnych podmiotów dostawać jakichś darowizn. Uważam to jak najbardziej słuszne, bo to skreśla takie brzydkie słowo jak jakieś zobowiązanie. Tutaj jest to transparentne, jak najbardziej. Także chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za każde wsparcie, nie tylko to finansowe, nie tylko to rzeczowe, ale również to logistyczne, to ludzkie. Jeżeli coś się dzieje tak naprawdę od początku, od samej głowy, która kieruje gminą, Pan Wójt, poprzez radnych, poprzez właśnie sołtysów, z którymi też jest często kontakt. Tutaj ukłony do Pana seniora sołtysa, który zdaje to stanowisko, zdał już. Bardzo dziękuję za tą pomoc, bo jesteście takimi sprzymierzeńcami w tym bezpieczeństwie wspólnym naszym, bo to należy w ten sposób właśnie traktować. No, Szanowni Państwo, jesteśmy na Facebooku, na Instagramie, Panie Piotrze, też jesteśmy, a teraz to jest stary Twitter, teraz X. No to taki znak czasu, ten znak graficzny też się troszeczkę zmienił. Chcemy być nowoczesną policją, która
blisko Państwa, a przede wszystkim, która jest dla Państwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy Pan Komendant z Koźmina też chce coś powiedzieć? Tylko muszę Państwu powiedzieć, że jesteście cały czas pod opieką dzielnicowego. Co prawda Wasz dzielnicowy jest na dłuższym zwolnieniu lekarstwem, ale zastępuje go aspirant Damian Przybył z rejonu sąsiedniego, ale Wasz dzielnicowy już wraca 15 listopada, także w połowie listopada już będzie Wasz dzielnicowy i będzie wszystko. Dziękuję. Dziękuję za bardzo obszerną relację, przedstawienie tego przez informację przez Pana Komendanta i proszę radnych o ewentualne jakieś pytania. Chciałem skorzystać z okazji o zapytanie do Pana Komendanta właśnie, jak często, czy w ogóle są robione na drogach kontrole antynarkotykowe? Dziękuję. Czy to chcę w kierunku kierowców? Kierowców, którzy kierują, mogą być pod wpływem narkotyków. Bo takie sobie myślę. Tak, wiem. Problem jest dosyć złożony. Krotoszyńska policja dysponuje urządzeniem do badania osób pod kątem narkotyków. To jest urządzenie o nazwie Aquila-Scan. To urządzenie no nie do końca spełnia oczekiwania policjantów. Zamysł był jak najbardziej dobry, natomiast no to urządzenie nie do końca się sprawdza. Korzystamy z tych narzędzi, które mamy. Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że samo zachowanie kierującego wskazuje, że może znajdować się pod wpływem jakiegoś środka, najpierw badamy stan trzeźwości, nie, to człowiek jest trzeźwy, no to jest podejrzenie, że kieruje w stanie pod działaniem innego środka. No to wtedy policjant podejmuje decyzję o doprowadzeniu tego właśnie kierującego do szpitala, tam pobieramy krew na narkotyki, ta krew jest badana, przychodzą wyniki i w zależności od tych wyników są przedstawiane zarzuty. Prawo jazdy już jest zatrzymane, bo były uzasadnione podejrzenia, że ta osoba może kierować. I powiem Państwu, że ten schemat się sprawdza. Ja podjąłem też pewne kroki pod kątem zakupu innego urządzenia firmy Drager, no bo nie ukrywam jaka jest nazwa, to jest urządzenie przeze mnie sprawdzone w poprzedniej jednostce, natomiast no, urządzenie jest dość drogie i samo użytkowanie urządzenia jest drogie, ale jest naprawdę bardzo skuteczne i tutaj pewien pomysł na to mam. Myślę, że w przyszłym roku takie urządzenie trafi do nas. Policjanci również mają możliwość dokonania kontroli osobistej, te kontrole są realizowane. I tak w sytuacji, kiedy u tego kierującego ujawnimy jakąkolwiek ilość narkotyków, to również ta krew jest pobierana i jest sprawdzana pod kątem kierowania pod wpływem środków odurzających. Również w sytuacjach, kiedy dochodzi do zdarzeń drogowych, tych poważnych, weryfikujemy wszystkich uczestników pod wpływem kierowania pod wpływem środków odurzających. Tak to na chwilę obecną jest realizowane. No, pewne symptomy wskazują, w zależności od rodzaju danego środka, no to ta osoba zachowuje się albo jest pobudzona, albo jest znowu taka rozanilona i cała się rozpływa. No i policjanci tą wiedzę posiadają i weryfikują właśnie, tutaj widzieliście Państwo ten wzrost ujawnionych narkotyków również wśród kierujących. I wtedy te prawa jazdy, które też w większej ilości były zatrzymywane, również są powodem tego, że kierujący byli pod wpływem narkotyków. Dziękuję. Czy jeszcze ma ktoś jakieś pytania? Proszę. Chciałem zapytać o problem z hulajnogami elektrycznymi, czy Państwo też
problem został zauważony nie tylko w naszej jednostce, ale generalnie polska policja się tym tematem zajmuje. Zadania zostały zlecone wszystkim policjantom, nie tylko policjantom ruchu drogowego, ale policjantom służby patrolowej, dzielnicowej. Ja taką informację też codziennie dostaję, ile osób kierujących hulajnogą zostało skontrolowane, zarówno pod kątem sposobu jej użytkowania, czyli przewozu ewentualnie jakichś osób, no bo widzieliście pewnie Państwo, jak sobie dwie osoby jadą taką hulajnogą. Ale to nie tylko to, że nie wolno przewozić, ale to jest takie względy bezpieczeństwa technicznego tej hulajnogi. No bo, Szanowni Państwo, ta platforma, na której się ta osoba przemieszcza, no to ma pewną wytrzymałość, a w tej platformie jest bateria. I można się spotkać z takimi sytuacjami, że te hulajnogi się palą. A czemu się palą? No bo ta bateria została wygięta i tam nastąpiło zwarcie. I to jest taki kolejny element związany z hulajnogami. Są kontrolowani uczestnicy ruchu poruszający się hulajnogami. No niestety nie mamy takiej hamowni, która może sprawdzić, do jakiej prędkości ta hulajnoga będzie się rozwijała, jechała. Natomiast no, była sytuacja, gdzie policjant zmierzył prędkość i ukarał normalnym radarem do mierzenia prędkości, bo były takie warunki techniczne odpowiednie do tego. No, też byśmy chcieli, żeby pewne przepisy zostały zmienione i wiem, że trwają prace, no bo największe niebezpieczeństwo to znowu nasze dzieci, które dostają te hulajnogi najczęściej w prezencie, czy na komunię, czy na jakąś tam inną uroczystość. No i jeżdżą, jak jeżdżą, wszyscy gdzieś tam obserwujemy to i staramy się, żeby te hulajnogi nie były przyczynkiem do nieszczęść, no bo często i gęsto ci uczestnicy wjeżdżają, nie obracając się, nie sprawdzając, czy może się włączyć do ruchu, czy może gdzieś tam wjechać, a nadal jest tym niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Także problem jest dostrzeżony przez naszych policjantów. Kontrolują osoby, które się poruszają tymi hulajnogami, sprawdzają trzeźwość tych kierujących. No, ujawniamy też nietrzeźwe osoby kierujące tymi hulajnogami i wyciągamy konsekwencje prawne. Także ten problem nie jest gdzieś tam odłożony na bok, jest tematem, który na bieżąco jest przez nas nadzorowany. Dziękuję. Czy jeszcze ma ktoś jakieś pytania? Ja. Proszę. Ja może się odniosę do bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tutaj z przedstawionego racji to Pan Komendant przedstawił, że praktycznie większość czasu spędzacie w terenie i jeździcie po różnych drogach gminnych, powiatowych. Wszyscy wiedzą, że na tych drogach znajduje się dużo dziur, niewybojów. Czy zauważając to, sporządzacie jakieś protokoły, przekazujecie to dalej o stanie drogi, bo rzeczywiście dziury czy jakieś tam innego rodzaju na drogach przeszkody są niebezpieczne dla ruchu drogowego. Czy to jest coś robione w tej kwestii? I jeszcze bym miał jedno pytanie, czy odnośnie obcokrajowców. Czy posiadacie jakieś dane, ilu się znajduje na terenie gminy, powiecie obcokrajowców? Czy to jest jakiś tam rejestr prowadzony, czy oni są sprawdzane pod względem legalności przebywania tutaj, czy pracują legalnie, czy nielegalnie? I jeszcze jedno odnośnie tego czasu reakcji na interwencję. Zdarzyło mi się tak, że u znajomego, to było na terenie Krotoszyna, wpadł w dziurę samochodem i zgłosił to fakt do komendy, żeby patrol przyjechał, sporządził protokół, bo rozumiemy, że jeżeli nie ma protokołu sporządzonego przez policję, nie można się ubiegać za odszkodowanie z powiatu. Sam się przekonałem na tej skórze, bo też miałem uszkodzone koło, złożyłem wniosek do powiatu. Rzeczoznawca przyjechał, ocenił to wszystko, ale miałem odpowiedź z powiatu, zarządu dróg, że nie dostanę odszkodowania, bo nie było protokołu sporządzonego przez policję. W moim przypadku to była droga do pracy, to było rano i też musiałem chyba wziąć urlop, żeby zaczekać, żeby przyjechał patrol i sporządził protokół, więc od tego odstąpiłem, ale to straciłem. Jak to wygląda? To może zaczniemy od tych dróg. To jest
problem, myślę, każdego zarządcy, każdego samorządowca. Natomiast nasza rola jest taka, żeby informować o niewłaściwej infrastrukturze drogowej. Policjanci ruchu drogowego sporządzają takie protokoły, jak również policjanci czy z posterunku, czy z komisariatu. I taka informacja pisemna do zarządcy właściwego prawnie. To zarówno w zakresie tych ubytków na drogach, jakichś ubytków pobocza, bo nieraz gdzieś tam coś się zapadnie, coś się usunie, jak również niewłaściwego oznakowania, braków w oznakowaniu, jak również znaków, które już nie spełniają swojej roli, bo są znakami tak starymi, że na nich już nic nie widać. I taka informacja płynie od nas. No i tutaj ruch jest po stronie zarządcy drogi. W zakresie czasu reakcji, ja mówię, to jest średnia. No, bardzo mi przykro, że gdzieś tam kolega musiał czekać, natomiast no, tych policjantów w danym momencie jest tylu, a nie więcej. I nie mogą przerwać czynności, które realizują w innym miejscu. I też staramy się kwalifikować, Szanowni Państwo, to, o czym mówiłem przede wszystkim na te działania pilne. Kiedy jest zagrożone życie i zdrowie człowieka, kiedy jest możliwość zapobieżenia przestępstwu, wykroczeniu, kiedy możemy odzyskać mienie pochodzące z tych zdarzeń, jak również te zdarzenia pilne to są zdarzenia dotyczące ujętych, zatrzymanych sprawców przestępstw i wykroczeń. No bo mamy sytuację, gdzie no pani ekspedientka w sklepie, to taki prosty przykład, a takich sytuacji jest wiele, ujmie sprawcę kradzieży, najczęściej alkoholu. Ta osoba jest pod wpływem alkoholu, no i ta kobieta, gdyby miała czekać, no bardzo przepraszam, tak jak ten kierujący, który ma uszkodzone koło godzinę, no to ja wybieram, żeby ta kobieta czuła się bezpieczna i żeby tego sprawcę od razu przejąć. Także no nieraz trzeba będzie się tą cierpliwość uzbroić, bo to każdy dzień jest inny, każda sytuacja jest inna i każda interwencja jest inna. Czy odpowiedź taka ze starostwa ja nie wnikam, bo ja nie jestem dysponentem drogi, pewnie drogi są też ubezpieczone i to firma ubezpieczeniowa powinna się wypowiedzieć. Natomiast no policja nie ma obowiązku, żeby uczestniczyła w czynnościach do każdej kolizji drogowej. Tak? No bo dzisiaj możemy sobie nawet przez M-Obywatela tą sprawę załatwić. Jeżeli są właściciele dwóch pojazdów, to naprawdę mogą to zgłosić przez aplikację M-Obywatel. Można zgłosić to w firmie ubezpieczeniowej. Ja wiem, tak się przyjęło, że mocniejsze, mówiąc kolokwialnie, kwity to są z policji, że jest stwierdzone, jest to udokumentowane, ale wtedy będzie się trzeba chwilę w tą cierpliwość uzbroić, no bo jeżeli dysponujemy w danym momencie jednym patrolem ruchu drogowego, a on jest w drugim końcu powiatu i realizuje jakieś czynności związane nie wiem, ze zdarzeniem drogowym, a w najbliższej odległości no nie ma policjanta, bo są sytuacje, że zatrzymujemy osobę, ta osoba zatrzymana, ona musi być zbadana w szpitalu i znowu ten czas jest wydłużony. Tak? No i to nieraz trwa trochę czasu. No niestety, Szanowni Państwo, staramy się właśnie weryfikować, no kiedy ten nasz przysłowiowy interesant musi się uzbroić w cierpliwość, to musi, a który musi być od razu obsłużony, no to w pierwszej kolejności. No i tak to niestety jest, że taka drobna przycierka właśnie, czy drobne zdarzenie drogowe związane z jakimś ubytkiem drogi, no to trzeba będzie po prostu troszeczkę poczekać. No ale no to tutaj są pewne priorytety i myślę, że Państwo te priorytety znacie. Czy jeszcze tam były jakieś pytania? No właśnie, odnośnie obcokrajowców, ten już wcześniej z Panem Wójtem rozmawialiśmy na temat obcokrajowców. Ja mam takie trochę szersze spojrzenie, bo poprzednie 5 lat u Państwa jestem od lutego, byłem komendantem w Kępnie. I tak porównując te dwa powiaty, powiat kępiński jest mniejszy, bo 20 000 mieszkańców mniej. Natomiast w powiecie krotoszyńskim ponad 77 000 mieszkańców, tych obcokrajowców jest niewiele. I nie mamy z nimi dużego problemu. Na
byłby to policzone. Ja na dzisiaj akurat no nie chciałbym Państwa wprowadzać w błąd co do ilości. To też są osoby, które są legalnie i które są zameldowane. Te mamy policzone. Pewne dane są taką czarną liczbą, no, gdzie staramy się weryfikować te dane i współpracujemy ze Strażą Graniczną w tym zakresie. I tak w tym roku obcokrajowcy zatrzymali na przykład 4, 2 deportowanych. Także ten proces zobowiązania do opuszczenia kraju funkcjonuje, współpracujemy ze Strażą Graniczną w tym zakresie. Do tej Straży Granicznej się okazuje, że też byśmy chcieli, żeby było trochę więcej. Jest placówka w Kaliszu, która obsługuje całą południową Wielkopolskę. Ich jest 40 na całą południową Wielkopolskę, a też tam muszą mieć służbę dyżurną i tak dalej. Natomiast są efekty tej pracy. Ja nie uważam, że w powiecie krotoszyńskim obcokrajowcy stwarzają zagrożenie. Trochę są takie obawy, trochę są takie lęki wśród ludzi, bo jest inny język, jest inny kolor skóry. Natomiast wiele przedsiębiorstw z tego korzysta. Tak? Gdyby nie pracownicy z tych krajów, to te przedsiębiorstwa miałyby trudność w realizacji swojej firmy, swoich zadań. No i tak to, Szanowni Państwo, wygląda. Ja nie uważam, że jest to problem. Na każdy sygnał, czy jest to obcokrajowiec, czy jest to Polak, my reagujemy. Pewne bariery się nieraz pojawiają, bo wiadomo, bariery językowe, gdzie obywatela Gruzji, no myślimy, że obywatel Gruzji to on będzie mówił po rosyjsku. Nie, on nie będzie mówił po rosyjsku, później się okazuje, że on nie mówi po gruzińsku, tylko on tak mówi po armeńsku. No bo tam jest, ten jest z tej strony Gruzji, ten jest z tamtej i pewne bariery się rodzą. Natomiast ja osobiście nie uważam, że jest problem związany z obcokrajowcami i oni nie stanowią zagrożenia tutaj dla nas, a każdy sygnał, czy jest obcokrajowcem, czy jest Polakiem, jest weryfikowany i jeżeli będą to przestępstwa, gdzie ta osoba będzie niepożądana w naszym kraju, ale również liczne wykroczenia, bo też tak może się pojawić, że będzie dokonywał kradzieży sklepowych, naruszał przepisy bezpieczeństwa ruchu drogowego i inne, to również będziemy się zwracali do Straży Granicznej o zobowiązanie do opuszczenia naszego kraju przez taką osobę. Ja tylko chcę dodać jeszcze, niech Państwo się nie obawiają tego obcokrajowców, bo dzielnicowi nasi mają zadanie co miesiąc, on sprawdza, kontroluje. My mamy dane, są osoby, które oficjalnie są zameldowane na terenie gminy i te, co przybywają tutaj pracują. Tu jest bardzo duża rotacja. My mamy stały kontakt z właścicielami tych takich obiektów, które wynajmują. Są takie, tutaj akurat na terenie gminy Rozdroże jest bardzo mało, także nie ma tego problemu i my te dane zbieramy, także na bieżąco są weryfikowane. Natomiast jeśli chodzi o to, co Pan miał ten przypadek z tym kołem, ja mogę poradzić, też można to załatwić, jeżeli Pan się spieszył, długo nie było policji, można było po południu przyjechać pod komisariat, policjant zrobi jakąś dokumentację z tego na podstawie Pana oświadczenia, pojedzie na miejsce, sfotografuje tą dziurę, zwymiaruje i my taką notatkę sporządzamy z tego i to możemy taką później notatkę udostępnić. Jak do tego podejdzie ubezpieczyciel, to już nie wiemy, ale jest też możliwość tego zgłoszenia później, jak Pan nie ma czasu albo spieszy się ktoś do pracy, zmieni koło, jedzie dalej, tak? Ale można w godzinach popołudniowych przyjechać i też możemy to zrobić. Tak, jak wspomniał Pan Komendant Mierzyński, no to też samemu można to zdjęcie wykonać. No a dzisiaj przy tym zdjęciu tak naprawdę mamy wszystko, bo mamy datę, godzinę, jak również miejsce wykonania tego zdjęcia, bo tak to jest w naszych telefonach komórkowych, bo jest miejsce lokalizacji wykonania zdjęcia. Także ubezpieczyciel już nie będzie miał argumentów, żeby odmówić do wypłaty tego odszkodowania. No wiadomo, firma ubezpieczeniowa jest po to, żeby zarabiać i patrzy gdzieś tam te sytuacje nie realizować, bo liczy się kasa przede wszystkim. Natomiast płacimy wszyscy te ubezpieczenia i nie chcemy, żeby nasze samochody, nasze domy gdzieś tam były w jakiś tam sposób uszkodzone. I tutaj jak najbardziej słuszny głos Pana Komendanta Mierzyńskiego, że ta dokumentacja może być sporządzona później. Państwo dołączycie do tego swojego zgłoszenia tą fotografię.
brak jest miejsca, co potwierdzi policjant i ta dokumentacja będzie. Myślę, że ten argument dla firmy ubezpieczeniowej będzie odwrócony. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma wątpliwości? Proszę. Komendant mówił o współpracy z samorządem, też pozwoli się o współpracy obiema komendami, którą oceniam bardzo wysoko. Chciałbym podziękować za to, że zawsze możemy liczyć, czy to na prelegentów w działaniach prewencyjnych, czy też na zabezpieczenie wydarzeń, które organizujemy. Tutaj w sposób szczególny chciałbym podziękować komendantowi z Koźmina Wielkopolskiego, ponieważ tu nigdy się nie zawiedliśmy, a mieliśmy takie sytuacje, że z braku policjantów to pan komendant osobiście zabezpieczał wydarzenie, jak choćby ostatni ćwierć maraton miejski. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś przewodniczący? Jak nie widzę, to chciałem podziękować panom komendantom za przybycie, zwłaszcza panu nowego komendanta z Krotoszyna, że mogliśmy poznać, bo pierwszy raz go widzimy tak oficjalnie na sesji, także i wysłuchać ciekawej informacji. Dziękuję bardzo za przybycie. Punkt 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Rozdraża. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty wójt gminy złożył w podstawowym terminie w zbiorach Rady informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy za poprzedni rok szkolny. Proszę Panią Machinę Mądrzecką, pełniącą obowiązki kierownika Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli o przedstawienie tej informacji. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo Radni, zaproszeni goście. Zgodnie z artykułem 11 ustawy Prawo oświatowe w terminie do dnia 31 października przedstawia się organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, którą teraz Państwu przedstawię i jest załączony w materiale. Dane wykorzystane do przygotowania informacji pochodzą z systemu informacji oświatowej ŚIO według stanu na dzień 30 września 2024 roku i 15 czerwca 2025 roku. Arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez gminę Rozdrażew oraz aneksów do tych arkuszy, informacji uzyskanych od dyrektorów podległych jednostek i raportu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Przedkładana informacja dotyczy funkcjonowania oraz działalności szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Rozdrażew w roku szkolnym 2024-2025, która została ujęta w 8 punktach. Rozpocznę od struktury szkolnictwa w gminie, która nie uległa zmianie w poprzedniej informacji i przedstawię się następująco. W gminie Rozdrażew funkcjonują dwie szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie wraz ze szkołami filialnymi, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi oraz dwa przedszkola. Publiczne przedszkole w Rozdrażewie i publiczne przedszkole w Nowej Wsi. Gmina Rozdrażew prowadziła łącznie 4 jednostki oświatowe. Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie jest szkołą macierzystą dla 3 szkół filialnych w Dzielicach, Dąbrowie i Kręwowie. We wszystkich szkołach filialnych w minionym roku szkolnym funkcjonowały wyłącznie oddziały przedszkolne. Na terenie naszej gminy funkcjonowało 25 oddziałów szkolnych, w których uczyło się łącznie 460 uczniów, w tym 5 dzieci z Ukrainy, którzy uczęszczali wyłącznie do szkoły podstawowej w Rozdrażewie. I 10 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało łącznie 168 dzieci w wieku przedszkolnym. Ogólna liczba uczniów i przedszkolaków w placówkach prowadzonych przez gminę Rozdrażew przedstawia tabela nr 1 załączonych materiałów. Ogólna liczba etatów w placówkach oświatowych gminy wynosi 85,89, w tym 65,1 etatu nauczycielskich oraz 20,9
zakup pracowników administracji i obsługi, co ilustruje tabela nr 2. Ogółem w placówkach gminnych zatrudnionych jest 77 nauczycieli, w tym 15 nauczycieli początkujących, 11 mianowanych i 51 nauczycieli dyplomowanych. W punkcie trzecim przedstawię mienie komunalne wykorzystywane dla celów oświatowych. Pierwszą jednostką Szkoła Podstawowa w Rozdarzewie wraz ze szkołami filialnymi w Grębowie, Dziedzicach i Dąbrowie. Zarządza budynkami szkolnymi, hali sportowej, domem nauczyciela i budynkami gospodarczo-magazynowymi. Z końcem września 2024 roku zakończono trwającą od początku wakacji realizację projektu wymiana pokrycia dachowego z pracami elewacyjnymi na budynkach szkolnych. Obejmowała dwa budynki. Budynek w Dzielicach oraz budynek tzw. Starej Szkoły w Rozdarzewie. Większość kosztu realizacji inwestycji została pokryta dofinansowaniem pozyskanym z rządowego programu odbudowy zabytków. Dodatkowo został przeprowadzony demontaż starych i montaż nowych drzwi drewnianych w Starej Szkole w Rozdarzewie. Koszt realizacji wyniósł ponad 48 000. W sierpniu 2025 roku wykonano czyszczenie boiska oraz odnowienie linii na boisku zewnętrznym za niespełna 10 000. Ponad 61 000 łącznie ze środków finansowych Rady Rodziców przeznaczono na zakup 10 monitorów interaktywnych oraz na zakup ksenokopiarki. Szkoła wraz z oddziałami przedszkolnymi brała udział w wielu wycieczkach, projektach, programach edukacyjnych oraz w licznej ilości organizowanych wydarzeniach, które zostały przedstawione szczegółowo w załączonych materiałach. Kolejną jednostką prowadzoną przez gminę Rozdarzyw jest Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi. Zarządza budynkiem szkoły podstawowej, salą sportową wraz z kuchnią i stołówką oraz budynkiem gospodarczym. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego we wrześniu 2024 roku uzyskano pozwolenie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na użytkowanie sali sportowej wraz z łącznikiem. Łączne nakłady na budowę obiektu wyniosły ponad 5,5 miliona, z czego niespełna 4,5 miliona stanowiła dotacja pozyskana przez Urząd Gminy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Wykonawcy budowy sali zlecono dodatkowe prace w zakresie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej oraz przyległego do niej terenu, które zakończono w październiku 2024 roku. Dodatkowo wymieniona została stara nawierzchnia betonowa przed budynkiem szkolnym na kostkę betonową oraz wykonano chodnik do wyjścia ewakuacyjnego z budynku szkolnego. Ponadto odnowiono i uzupełniono ogrodzenie od strony drogi powiatowej, a przy współudziale Rady Rodziców zakupiono urządzenie czyszczące, założono również sieć internetową sali sportowej, a dzięki środkom pozyskanym z rezerwy subwencji oświatowej wyposażono salę w nowy sprzęt sportowy. Łączne nakłady inwestycyjne w tej placówce od momentu rozpoczęcia budowy sali sportowej wraz z zakupami wyposażenia nowego obiektu wyniosły 6,7 miliona złotych. W bieżącym roku, w okresie wakacyjnym, wykonano wzdłuż posesji szkoły zatokę postojową ułatwiającą dopływ uczniów do szkoły oraz zamontowano nowe ogrodzenie wraz z bramą wjazdową od strony przebudowanej drogi gminy. W trakcie realizacji są dwa zadania inwestycyjne na terenie placówki. Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie, realizowana z programu Deszczówka, oraz budowa wiaty magazynowej do przechowywania opadów. Środki z Rady Rodziców przeznaczono na dofinansowanie do zakupu maszyny czyszczącej i głośnika przenośnego, zakupu kuchenki gazowej do wyposażenia kuchni oraz zakup strojów dla uczniów na uroczystości, na co łącznie przeznaczono 10 000 złotych. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w roku szkolnym 2024-2025 również brali udział w licznych projektach i wydarzeniach, które zostały przedstawione szczegółowo w załączonych materiałach. Kolejną jednostką jest publiczne przedszkole w Rozdarzewie. Zarządza budynkiem przedszkola. Zajęcia prowadzone są w macierzystym budynku przedszkola oraz wynajmowanych pomieszczeniach kółka rolniczego w Rozdarzewie. W związku z problemami lokalowymi Urząd Gminy w okresie objętym sprawozdaniem wyłonił wykonawcę robót, który rozpoczął budowę nowego przedszkola przy
przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, a obecnie trwają prace związane z pokryciem więźby dachowej. Zakończenie zadania planowane jest w połowie roku 2026. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu rządowym w ramach programu Polski Ład, z którego pozyskano dotację w wysokości 2 miliona złotych. Ponadto z budżetu gminy poniesiono nakłady na zakup 2 laptopów wraz z oprogramowaniem, programu i przedszkola ułatwiającego obsługę opłat za żywienie dzieci, aparatu telefonicznego, przyciniarki, kosiarki, grzejnika elektrycznego i ogrzewacza elektrycznego, zakup i montaż domofonu, doposażenie kuchni i naprawę auta dostawczego. Nakłady te wyniosły łącznie ponad 12 000 złotych. Ze środków Rady Rodziców zostały zakupione pomocy dydaktyczne, szafa na te pomoce, wąż spacerowy z pasami bezpieczeństwa, choinka, stroje dla dzieci, domek i skrzynia ogrodowa. Na te zakupy przeznaczono łącznie 6 000 złotych. Przedszkolaki również brały udział w wielu programach i konkursach, zdobywając liczne nagrody, wyróżnienia, jak i organizowanych wydarzeniach w placówce, które zostały przedstawione w załączonych materiałach. Ostatnią jednostką jest publiczne przedszkole w Nowej Wsi. Zarządza budynkiem przedszkola oraz budynkiem gospodarczym. Z budżetu gminy przeznaczono niespełna 3000 zł na odmalowanie sufitów w pomieszczeniach, w których na ścianach są położone płytki, likwidację kącików sanitarnych w salach zajęć oraz odmalowanie małych na placu zabaw. Rada Rodziców przeznaczyła łącznie ponad 4700 zł na zakup pomocy, zabawek edukacyjnych oraz szafek dla dzieci. Programy, konkursy i wydarzenia, w których brały udział przedszkolaki z przedszkola publicznego w Nowej Wsi, zostały przedstawione w załączonych materiałach. W punkcie 4 przedstawię Państwu, jak wygląda w gminie dowóz dzieci. Gmina organizuje dowóz i opiekę nad uczniami do szkoły podstawowej w Rozdarzewie, szkoły podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Krotoszynie oraz do zespołu szkół specjalnych w Krotoszynie według ustalonego harmonogramu. Transport i opiekę zapewniała firma pana Andrzeja Stanisława Młociszkiego z Kobyliny, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Rozliczenie odbywało się na podstawie przejechanych kilometrów, gdzie stawka za 1 km wynosiła 11 zł brutto. Dla jednego dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności zwracane były koszty podróży zgodnie z podpisaną umową pomiędzy wójtem a rodzicem. Pozostałe dzieci z orzeczeniami dowożone były w ramach zorganizowanego dowozu dzieci do szkół. Były to dzieci uczęszczające do krotoszyńskich placówek, to jest zespołu szkół specjalnych i szkoły podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi. Łącznie koszty dowozu i opieki w roku szkolnym 2024-2025 wyniosły 302 668 zł 90 groszy, w tym 8096 zł przeznaczono na zwrot za dowóz dokonywany przez rodzica. Dodatkowo z Funduszu Pomocy otrzymaliśmy 4000 zł na refundację kosztów dowozu dzieci z Ukrainy do szkoły. Część kolejna dotyczy egzaminu ósmoklasisty. W tabeli nr 4 została przedstawiona liczebność uczniów zdających egzamin ósmoklasisty na szczeblu kraju, województwa, powiatu. Egzamin odbył się w dniach 13, 14 i 15 maja 2025 roku, do którego przystąpiło 43 uczniów ze szkoły podstawowej w Rozdarzewie oraz 12 ze szkoły podstawowej w Nowej Wsi, co daje łącznie 55 uczniów zdających egzamin w gminie Rozdarze. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawia tabela nr 5. Porównując obie placówki, uczniowie ze szkoły podstawowej w Nowej Wsi uzyskali lepsze wyniki egzaminu z języka polskiego i matematyki, również na tle powiatu i województwa. Uczniowie ze szkoły podstawowej w Rozdarzewie uzyskali jednak lepszy wynik z języka angielskiego. Na ogólną liczbę 55 ósmoklasistów z terenu gminy wszyscy absolwenci podjęli naukę w szkołach ponadpodstawowych, w tym zdecydowana większość, bo 37 absolwentów technikum, 10 w szkole branżowej oraz 8 w liceum ogólnokształcącym. W kwestii nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dyrektorzy szkół i przedszkoli na bieżąco przekazywali wymagane informacje do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz uczestniczyli w naradach organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W ubiegłym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Rozdarzewie
Została przeprowadzona kontrola planowana w zakresie zgodności z przepisami prawa oświatowego o organizacji doradztwa zawodowego, która przebiegła pomyślnie. Podsumowując, rok szkolny 2024-2025 był okresem intensywnej pracy i współpracy pomiędzy szkołami, organem prowadzącym, nauczycielami, uczniami oraz rodzicami. Placówki oświatowe prowadzone przez gminę Rozdarze realizowały ustawy programowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Zarówno szkoły, jak i przedszkola były odpowiednio przygotowane organizacyjnie i kadrowo, zapewniając obsadę nauczycielską oraz wsparcie specjalistów. A rok szkolny obfitował w sukcesy edukacyjne, artystyczne i sportowe uczniów. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie informacji szczegółowej. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania do powyższej informacji? Dzisiejsza sesja jest też okazją do zadania pytań dyrektorom szkół, by uzyskać szersze informacje. Proszę. Ja chciałem się odnieść do egzaminu ośmioklasistów. Na początku chciałbym pogratulować dla dobrego wyniku na przykładzie powiatu, że gmina Rozdarza osiągnęła, ale też mnie martwi tutaj wynik szkoły podstawowej w Rozdarzewie. Zawsze byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to była porównywalne, te wyniki były ze sobą wsiane, tutaj jest troszkę różnicy, więc tutaj moje pytanie do pana dyrektora, co było powodem tego, że tak troszkę słabszy ten wynik wypadł. Dziękuję. Jeszcze ma ktoś jakieś pytania? Proszę. Ja mam pytanie o kontrolę, która została przeprowadzona. Czy były wydane jakieś zalecenia? Dziękuję. Jeszcze ma ktoś jakieś pytania? Jak nie ma, to Pan Dyrektor chce coś tam się... Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni, zaproszeni goście. Odpowiem na te pytania, na odpowiedzi na jedno z pytań, to drugie jest bardzo prosta. Kontrola planowa, doradztwo zawodowe w szkole, które jest prowadzone. Jeżeli Państwo chcieli wiedzieć, jak to wygląda, to doradztwo zawodowe jest prowadzone w wymiarze 1 godziny dla klas. Robimy to w klasie 7, w drugim półroczu i dla klas 8 w pierwszym półroczu, czyli mają godzinę przed rok szkolny. Jest to ważna dziedzina obszaru działalności szkoły, czyli udzielamy informacji, jakie szkoły, jakie zawody, co można robić w życiu, jak mamy się kształtować. Tutaj oczywiście jest potrzebny odpowiedni plan, odpowiednie zadania, nauczyciele, godziny itd. I pod tym kątem właśnie była przeprowadzona ta kontrola i nie było żadnych zaleceń, wszystko jest realizowane zgodnie z planem, tak jak być powinno, zapisy statutowe szkoły też wszystko to uwzględniają. Także tutaj jest ok, pytanie jest zasadne, natomiast odpowiedź prosta. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki nauczania, tak jak to było powiedziane, no są słabsze wyniki, zwłaszcza z matematyki, bo język polski tutaj jest porównywalny, powiedziałbym, wyniki są bardzo dobre na poziomie województwa, powyżej powiatu. Od wielu lat, ja zawsze mówię, że jesteśmy szkołą taką przyrodniczo-humanistyczną, te wyniki właśnie z polskiego są bardzo dobre, to wiele lat to potwierdziło. Język angielski w standardzie, natomiast matematyka, no i tutaj zawiodła nas jedna klasa, no niestety Rozdarzewska, zabrakło, nie wiem, czy motywacji, czy podejścia. I co mogę powiedzieć? No, podjąłem w tym roku już pewne działania. Te działania polegają na tym, że przeznaczyłem dodatkową godzinę na zajęcia przygotowujące do egzaminu. Ta godzina jest podzielona między właśnie matematyką, polonistów i
specjalistów, bo trzeba utrzymywać także ten poziom z tamtych przedmiotów. Zobaczymy. Przepraszam, czy jestem słyszalny, bo tutaj pan kontroluje. Okej. No i zobaczymy, jakie będą efekty. Spodziewam się w przyszłym roku lepszych zdecydowanie tych wyników z matematyki, bo widzimy to, co mamy i będziemy przeprowadzali próbę takiego egzaminu właśnie po Wszystkich Świętych, 4, 5, 6 listopad, żeby postawić właściwą diagnozę. Gratuluję panu Waldkowi, bardzo dobrych wyników. Różnie tak koło fortuny się toczy. My nie rywalizujemy, nam zależy na tym, żeby te wyniki były dobre i staramy się tutaj podejmować działania. No, tyle mogę powiedzieć. Chciałbym, żeby było lepiej. Nie zawsze jest tak, jak się chce. Natomiast to nie znaczy, że nie widzimy problemu. A w przyszłym roku w nowym rozdaniu będę chciał także przeznaczyć więcej godzin na zajęcia rozwijające te zainteresowania matematyczne. W tym roku ten podział już nastąpił, tych godzin jest ograniczona liczba. W przyszłym roku mam taki plan, że przynajmniej ci, którzy się interesują tą matematyką, żeby mogli bardziej się rozwijać i to też powinno przynieść efekt. A jak jestem już przy głosie, to chciałem podziękować panu Witowi i państwu za dobrą współpracę. No, szkoły zyskały, zwłaszcza w dzielnicach, obiekt. Szkoda, że nie ma tam dzieci, natomiast obiekt jest przepiękny. W Rozdarzewie też stara szkoła, skończyły się moje problemy z przyciekami i tak dalej. Też jest efekt cieplny, czyli przy wymianie dachu i okien przede wszystkim, bo też były wymienione okna. No jest taki bardzo fajny komfort cieplny, więc jest postęp. Pan wójt szuka następnych możliwości na docieplenie z budynku szkoły podstawowej i hali sportowej. Był taki wniosek złożony, jak Państwo wiecie, no niestety środków zabrakło, szybko się rozeszły, ale no mam zapewnienie, jak tylko się coś trafi, to będziemy próbować. Także dziękuję za współpracę i życzę dobrych obrad. Czy jeszcze jakieś pytania może? No dziękuję. Dziękuję panu dyrektorowi. Ja bym może do pana dyrektora zwrócił się, jak tam funkcjonuje po prostu sala sportowa, jak to tam, czy są zadowoleni, młodzież i tak dalej, jak to tam faktycznie. Bo już trochę jest użytkowana, także jakieś... Ja tylko czekam, czyli Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Szanowna Rada. Jak funkcjonuje takie pojęcie, to jest dosyć ogólnikowe. Oczywiście dzieci są bardzo zadowolone. Na obecną chwilę wprowadzone jest szereg zajęć, które odbywają się przy wykorzystaniu sali gimnastycznej. Są to głównie zajęcia ruchowe, organizowane zarówno przez nauczycieli wychowania fizycznego, czy podmioty zewnętrzne, a podjęliśmy taką również decyzję, że od 3 listopada będzie również możliwość wynajmu sali przez osoby fizyczne. Bardzo się cieszymy, że dzieci mogą korzystać z nowego obiektu. Jak tu jest już wspomniane, te inwestycje one nie zakończyły się na budowie sali sportowej, ponieważ mamy piękną stołówkę. Możemy się pochwalić, że praktycznie cała szkoła korzysta z stołówki szkolnej, ponieważ na 96 uczniów tych posiłków zadeklarowanych mamy 80, praktycznie wszystkie te dzieciaczki mają możliwość i korzystają z oferty kuchni. Tak jak to wspominałem, inwestycje nadal trwają, z czego bardzo się cieszymy. Także ja mam to wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Czy ma ktoś jeszcze jakieś pytania? Jak nie ma, to dziękuję bardzo panu dyrektorom za przybycie i przegłosowanie.
7 411 812 zł. Tego samego dnia nastąpiło podpisanie umowy z firmą Sabaty Projekt z siedzibą w Wrocławiu na przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Szkolenie odbędzie sołtysów i liderów organizacji z poszczególnych miejscowości. Odbędzie się 17 listopada. Koszt szkolenia wyniesie 7980 zł, z czego 6384 pokryte zostaną dotacją pozyskaną na ten cel z budżetu państwa. 23 września w chacie na Rozdrożu odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznego konkursu na najładniejszy obóz, do którego zgłosiło się 9 uczestników. Państwo macie wymienione w tej informacji zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Mianowicie w kategorii mój ogród warzywno-kwiatowy i w kategorii moje miejsce wypoczynku wśród zieleni. 24 września miało miejsce podpisanie z firmą Ace Cop Robert Wisner umów na przygotowanie 2 projektów technicznych dla zadań budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją i zagospodarowanie przy przedszkolu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ulicy Krotoszyńskiej 9 i 9A wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie. Chodzi mianowicie o budynki dotychczasowego przedszkola ośrodka zdrowia. Koszty rozpracowań wyniesie odpowiednio 9963 zł i 9348 zł. 25 września nastąpiło przekazanie placu budowy remizy OSP Rozdraże w firmie Budilux. Piotr Maroszek z Topoli Osiedle, która w przeprowadzonym zamówieniu publicznym złożyła najkorzystniejszą ofertę z kwotą 948 290 zł i 84 grosze. Drugi etap inwestycji obejmie budowę pomieszczenia garażowego przylegającego do istniejącego już budynku socjalno-technicznego. W nowym obiekcie przewidziano 3 stanowiska dla samochodów straży, szatni dla strażaków, a na dachu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Przekazanie budowy była rozbiórka starego budynku przez druhów z jednostki. Tego samego dnia nastąpiło podpisanie z firmą MK Mariusz Szereg z Grębowa umowy na remont miejscowej świetlicy wiejskiej za kwotę 26 920 zł 47 groszy. Zakres zadania obejmuje odkucie i impregnacji ścian płynem, przeciwwilgoci, tynkowanie, położenie tynku dźwigicznego, a powyżej lamperii, szpachlowanie, tynkowanie i malowanie. Tego samego dnia w zebraniu wiejskim w Rozdrożewie zakończył się cykl zebrań wiejskich, w trakcie których mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu środków wydzielonych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2026. Zebranie mogli również wysłuchać sprawozdania sołtysa z działalności Rady Sołeckiej oraz informacji wójta o realizacji zadań na przestrzeni ostatniego roku. 1 października podpisana została umowa pomiędzy gminą a przedstawicielami 2 firm Hydrokat Andrzej Późno Szczekanowa oraz Ślusarstwo Mechanika Maszyn Roboty Budowlano-Instalacyjne Maciej Skodek z Rozdrożewa, które jako konsorcje złożyły najkorzystniejszą ofertę przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie. Zadanie rozpocznie się jeszcze w tym roku w zakresie budowy łącznika Rozdraże z Dąbrowa, natomiast główne prace realizowane będą w roku przyszłym. Podpisana została także umowa z autorem projektu firmą Ace Corp Robert Wisner z Sumierzyc na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w branżach sanitarnych i drogowej za kwotę 63 000 zł. 2 października miało miejsce podpisanie umowy z inżynierem Pawłem Klegerem prowadzącym w Zdunach działalność pod nazwą Obsługa budownictwa i usługi budowlane. Umowy na przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli 23 komunalnych obiektów budowlanych. Koszt usługi wyniesie
18 października miało miejsce podpisanie projektu Gmina Stary Szpitala umowy na pełnienie pełnoplanowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania dotyczącego budowy wiaty gospodarczej na terenie szkoły podstawowej w Nowej Wsi. Wartość umowy to 3000 zł. Tego samego dnia podpisana została również z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą wyposażenie sal przyrodniczych w szkołach podstawowych w Nowej Wsi i Rozdrożewie, pomocy dydaktycznej i sprzętu niezbędnych do realizacji zajęć edukacji ekologicznej. Wartość pozyskanego przez gminy dofinansowania to 100 750 zł, natomiast wkład własny gminy w oparciu o przeprowadzone zamówienie publiczne wyniesie 44 593 zł. Mamy już w tej chwili wszystkie sprzęty dostarczone, będziemy to zadanie niedługo rozliczać. 9 października wydane zostało zarządzenie ustalające minimalne stawki czynszu na najem lokali użytkowych oraz powierzchni dachowych i ściennych stanowiących własność gminy. 10 października zarządzeniem wójta do budżetu gminy wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. To było 578 351 zł i 70 groszy. Na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 230 000, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 5636 zł i 50 groszy, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w oparciu o ustawę o pomocy społecznej 800 zł, jednocześnie o łączną kwotę 7214 zł i 41 groszy zmniejszono dochody i wydatki budżetu w związku z rozliczeniem dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych na realizację zadań związanych z zasiłkami okresowymi, na realizację zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie uczniów Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych. Środki te wydatkowano stosownie do istniejących potrzeb. Dokonano też przesunięć po stronie wydatków w zakresie pomocy społecznej, oświaty oraz infrastruktury sanitacyjnej wsi. Tego samego dnia wydane zostało zarządzenie w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu 3 dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Zarządzenie wydane w oparciu o uchwałę Rady Gminy Rozdroże z 20 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez gminę Rozdroże oraz zabezpieczenie środków w tegorocznym budżecie uchwałą Rady Gminy Rozdroże z 18 września. Tego samego dnia również wydano zezwolenie zezwalające na odłączenie z księgi wieczystej nr KZ1R łamane przez 3023107 łamane przez 1 prowadzonej do nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym spółdzielni kółek rolniczych w Rozdrożewie i działki gruntu położonych w Rozdrożewie i oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem 639 łamane przez 47 oraz oraz wpisanie do nowej księgi wieczystej. Zgoda ta ma związek z zamiarem zbycia działki przez spółdzielnię. 13 października wydane zostało zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów ochrony ludności na terenie gminy. Na podmioty te wyznaczono wszystkie jednostki organizacyjne gminy, przydzielając im konkretne zadania w zakresie ochrony ludności. I zarządzeniem wójta zaktualizowano skład stałej komisji przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rozdroże. W skład komisji włączono panią Monikę Bielawną, zatrudnioną od 1 października na stanowisku do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych do realizacji gospodarki komunalnej Urzędu Gminy. 14 października miało miejsce otwarcie opłat w zamówieniu publicznym na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby realizacji projektu zwiększenia cyberbezpieczeństwa w gminie Rozdroże. Zgłoszono 2 oferty odpiewające na kwotę 199 771 zł i 68 groszy oraz 247 666 zł i 53 groszy. 15 października miało miejsce spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej z wyróżnionymi nagrodą wójta gminy nauczycielami i pracownikami placówek oświatowych. W bieżącym roku nagrodę otrzymali Danuta Bała, Przedszkole Rozdroże, Barbara Banaszek, Przedszkole Nowa Wieś, Karolina Waliszewska i Łukasz Żywa, Szkoła Podstawowa Rozdroże oraz Marzena Waśkowiak, Szkoła Podstawowa Nowa Wieś. 16 października miało miejsce podpisanie przedsiębiorstwa budowlanego
Umowa została zawarta w powiązaniu z zamówieniem podstawowym, jakim była rozbudowa i przebudowa drogi Nowej Wsi. Koszt prac wyszacowany został na 96 013 zł 43 grosze, a realizacja przewidziana jest do 10 listopada. 17 października zostało zarządzenie w sprawie wykreślenia z gminnej ewidencji zabytków domu usytuowanego w Dąbrowie. Wykreślenie nastąpiło na wniosek właściciela za zgodą wojewódzkiego konserwatora ochrony zabytków. 18 października wziąłem udział w otwarciu mistrzostw gminy Rozdraże w Barwiktonie zorganizowanym przez Stowarzyszenie UKS Doliwa jako zadanie finansowane w ramach gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W kategorii uczniowskich wzięło udział 25 zawodników i zawodniczek, a w kategorii Open 9 zawodników. 22 października wziąłem udział w konferencji z cyklu Wielkopolskie rozmowy o klimacie, samorządu i tobie zmian klimatu. 23 października miało miejsce ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdraże w roku 2026. 24 października wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminnej Wizytacji zadania rozbudowy oczyszczania ścieków w Rozdrażewie. Natomiast w minioną niedzielę 26 października w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie odbyły się zawody Grand Prix Rozdraże w Karate 2025 zorganizowane przez Akademię Sportu Walki NIPO Rozdraże. To jest nowa nazwa klubu dotychczas znanego jako Bonsai Rozdraże. Przy wsparciu finansowym samorządu w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W zawodach wystartowało blisko 350 zawodniczek i zawodników z 28 klubów karate z całej Polski. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie sprawozdania. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania? Przedstawionego sprawozdania. Nie widzę. Przegłosujemy. Kto z państwa za przyjęciem sprawozdania działalności wójta gminy, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższe sprawozdanie. Punkt 6. Interpelacje i zapytania Rady. Czy panie i panowie, kto złoży pisemne interpelacje? Nie widzę. Zatem przejdziemy do kolejnego punktu. Punkt 7. Podpunkt 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdraże, ulica Tadeusza Kościuszki. Proszę pana wójta o przybliżenie tematu. Proszę państwa, uchwała dotyczy pożyczki niejako już skonsumowanej, dotyczącej zadania, które do realizacji zakończyliśmy, jednak aby rzeczywisty podział środków na dwie transze w roku 2024 i roku 2025 zgadzał się z wydatkowanymi przez nas środkami. Konieczne jest przesunięcie kwoty 796 zł 71 groszy z roku 2024 na rok 2025. I mam jeszcze pewne uzupełnienie, ponieważ tutaj się wprowadza taki błąd pisarski w paragrafie pierwszym po treści w uchwale nr 4 przez 36 przez 2024 Rady Gminy Rozdraże z dnia 22 sierpnia 2024 roku i po pełnej nazwie tej uchwały powinien być jeszcze zapis zmienionej uchwały nr 6 przez 49 2024 Rady Gminy Rozdraże z dnia 8 października 2024 roku. Bo te wartości, które zmieniamy, one już były ustalone jedną uchwałą zmieniającą po rozstrzygnięciu przetargu. Dziękuję panu wójtowi za przybliżenie tematu. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Proszę przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w tym temacie. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w zakresie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia
bieżącym roku budżetowym proponuje usunąć dwa zadania. Jest to zadanie opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi rozdroża Wiki, etap pierwszy z kwotą 162 052 zł i 50 groszy oraz zadanie opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5152P od ulicy Dworcowej w Rozdrożewie do granicy gminy Rozdrożew na kwotę 47 000 zł. Wynika to z informacji Powiatowego Zarządu Dróg, że zadania te nie zostaną zakończone w roku bieżącym, a tym samym nie byłoby możliwe rozliczenie dotacji. Dziękuję za przedstawienie tematu. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w tym temacie. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany ustawy o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi krotoszyńskiemu w roku 2025. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 7. Podpunkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2025 rok. Proszę Pana Wójta Gminy o przedstawienie proponowanych zmian w budżecie gminy na 2025 rok. Proszę Państwa, w pierwszej kolejności proponuję zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 140 089 zł i składają się na to następujące pozycje. Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na zakup materiałów dydaktycznych i urządzeń multimedialnych dla naszych przedszkoli w ramach rządowego programu cyfrowych uczeń to jest 24 000 zł uzyskane w wyniku wniosku złożonego w naborze prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem wojewody. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pod nazwą dostosowanie obiektów szkoły podstawowej w Rozdrożewie pod względem uzyskania autonomii energetycznej to jest 110 208 zł. To ten najbardziej wartościowy wniosek spośród trzech, jakie składaliśmy w okresie wakacyjnym na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony ludności. Następnie środki otrzymane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 4425 zł. Kolejne źródło zwiększonych dochodów to wpływ z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych w wysokości 1394 zł. To wpływ ponadplanowy, ponad wysokość dotychczasowego planu, zostanie przekazany na zakup żywności w tych placówkach. Ponadplanowy wpływ z odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 671 zł zostanie przekazany na zakup usług w placówkach. Środki przekazane przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnej jako refundacja ubezpieczenia uczestników powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych 652 zł i 89 groszy oraz wpłata Koła Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi na zakup wyposażenia kuchni w sali wiejskiej 1650 zł. Druga połowa w tej samej kwocie zakup wyposażenia będzie pochodzić z wpływów z najmu tej sali. Proponuję ponadto zwiększyć dochody budżetu o łączną kwotę 30 770 zł i składają się na to ponadplanowe wpływy odsetek na rachunku bankowym 21 740 zł, z opłaty skarbowych 5 000 zł, z opłaty za zajęcie pasa drogowego 1320 zł, opłaty targowej 1000 zł i z najmu chaty na Rozdrożu 1710 zł. Środki te planuję przeznaczyć na następujące cele: wymianę ostatniej części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi 9,5 tysiąca zł, wkład własny w realizację projektu zakup sprzętu dla jednostek OSP 2110 zł. To jest kolejny wniosek, który został złożony w ramach kolejnego już naboru na dofinansowania z zakresu ochrony ludności.
Dofinansowanie do 2 zadań projektowych na drogach powiatowych omówionych we wcześniejszej uchwale w łącznej wysokości 209 052 zł 50 groszy. Budowa przedszkola w Rozdrożewie o 2 300 000 zł, co ma związek z przesunięciem na pierwszy kwartał przyszłego roku drugiej transzy płatności na rzecz wykonawcy. Zakup usług w dziale zarządzanie kryzysowe 1 000 000 zł, które zostaną przeznaczone ten na rok 2026 jako wkład własny w usunięcie odpadów niebezpiecznych. Suma tych wszystkich redukcji wydatków to 4 089 052 zł i 50 groszy i o tę wartość proponuję zmniejszyć zaangażowanie nadwyżki budżetowej w tegorocznym budżecie. Ponadto w uchwale jest również propozycja kilku przesunięć po stronie wydatkowej budżetu w ramach działu oświata, w ramach rozdziałów dedykowanych oświacie, kulturze oraz ochotniczym strażom pożarnym. Proponuję też przesunięcie środków w ramach funduszy sołeckich 3 wsi, Przemyśl, Nowa Wieś i Polenice zgodnie z uchwałami przyjętymi na wrześniowych zebraniach wiejskich. To, proszę Państwa, było przedmiotem omówienia projektu uchwały na posiedzeniach komisji, natomiast proponuję jeszcze autopoprawkę złożoną z 2 elementów. Pierwszy to jest wprowadzenie po stronie dochodowej i wydatkowej kwoty 15 200 zł stanowiącej dotację z budżetu państwa na doposażenie bazy magazynowej w sprzęt niezbędny w sytuacjach kryzysowych. To trzecia dotacja pozyskana w tym właśnie wakacyjnym naborze wniosków w zakresie ochrony ludności. I drugi element tej poprawki to zwiększenie o dodatkowe 4000 zł planowanych wpływów z odsetek na rachunku bankowym po to, aby zabezpieczyć środki na zakup wyposażenia na GOS-y, które było wnioskowane na posiedzeniu komisji. Dziękuję Panu Wójtowi o przedstawienie proponowanych zmian w budżecie z całą poprawką. Propozycje zmian zostały przedstawione na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej. W związku z tym proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w zakresie zmian budżetu gminy na 2025 rok. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Najpierw przegłosujemy zgłoszoną autopoprawkę, a zatem kto z Państwa za przyjęciem przedstawionej autopoprawki do budżetu, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Teraz przegłosujemy całość uchwały, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Za autopoprawkę. Punkt 7. Podpunkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdrożew na lata 2025-2032. Proszę Pana Wójta Gminy o przedstawienie tematu. Propozycja zmiany wieloletniej prognozy finansowej odnosi się do obu załączników do uchwały. W załączniku pierwszym tradycyjnie wprowadzamy aktualne wielkości w odniesieniu do tegorocznego budżetu wynikające ze zmian prowadzonych kobietą przed chwilą przez Państwa uchwałą, ale także zarządzeniem wójta wydanym w okresie międzysesyjnym. W załączniku numer 2 proponuje się następujące zmiany dotyczące wymienionych poniżej przedsięwzięć. Są to budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa. Zmniejsza się limity w roku bieżącym i w roku przyszłym w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na realizację tego zadania. Łączne zmniejszenie to 1 616 278 zł. Kolejne zadanie to rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przemyślu. Zwiększa się limit przyszłoroczny o 21 404 zł w związku z przeznaczeniem na tę inwestycję Funduszu Sołeckiego Wsi. Budowa przedszkola w Rozdrożewie przesuwa się kwotę 2 300 000 zł z limitu tegorocznego na limit przyszłoroczny z uwagi na to, że termin płatności drugiej transzy wynagrodzenia wykonawcy nastąpi w pierwszym kwartale przyszłego roku. Budowa drogi
2026-2027 na lata 2027-2028 z zachowaniem dotychczasowego limitu zobowiązań. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rozdrożewie, wydłużenie realizacji zadania do roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań z 30 000 do 205 000 zł. Przebudowa budynku szkolnego w Brzezicach, wydłużenie okresu realizacji do 2026 roku, zwiększenie limitu zobowiązań o 80 000 zł. Realizacja programu osłonowego pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów, wydłużenie okresu realizacji do roku 2026 i przeznaczenie na ten cel dodatkowych 8 000 zł. Realizacja programu Czyste Powietrze, również wydłużenie do roku 2026 z przeznaczeniem na ten cel dodatkowych 35 000 zł. Oraz świadczenie usługi audytora zewnętrznego, wydłużenie okresu realizacji do roku 2026 z przeznaczeniem na ten cel dodatkowych 6 000 zł. Ponadto proponuję wprowadzenie jako zadania dwuletniego zamiany gruntu Dąbrowie z przeznaczeniem na ten cel w roku 2026 10 000 zł i 10 000 zł, które mamy zabezpieczone w roku bieżącym. Proponuję również, proszę Państwa, autopoprawkę będącą wynikiem tej autopoprawki, którą przyjęliście przy okazji zmian w budżecie. Chodzi o zmianę w załączniku pierwszym w odniesieniu do roku 2025 w związku z wprowadzeniem dodatkowej dotacji w wysokości 15 200 zł oraz ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych o 4 000 zł. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie tematu. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Proszę przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdroże na lata 2025-2032. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Najpierw przegłosujemy zgłoszoną autopoprawkę. A zatem kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionej autopoprawki do budżetu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Teraz przegłosujemy całość uchwały, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę wraz z autopoprawką. Punkt 7. Podpunkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdroże. Proszę pana wójta o przybliżenie tematu. Szanowni Państwo, tradycyjnie już punktem odniesienia do propozycji stawek podatku od nieruchomości na nowy rok są stawki określane przez ministra finansów jako tak zwane stawki maksymalne. Wzrosły one w stosunku do stawek tegorocznych o 4,5%. Ja tradycyjnie już proponuję skupiać się na procentach, ale na różnicach kwotowych, które też takie podejście powoduje, że zachowujemy cały czas podobny dystans do stawek maksymalnych. Takie propozycje zostały Państwu przedłożone z wielkimi korektami. Mianowicie w przypadku pozostałych gruntów proponowana stawka jest po 1 grosz wyższa niż wynikałoby to z różnicy kwotowej pomiędzy tegorocznymi a przyszłorocznymi stawkami maksymalnymi. I w przypadku tak zwanych budynków pozostałych ta stawka jest wyższa o 37 groszy. Natomiast w przypadku pozostałych stawek dotyczących powierzchni użytkowej budynków te stawki są niższe niż wynikałoby to z różnicy kwotowej stawek maksymalnych, a to związane jest z kolei z tym, że w tych akurat stawkach byliśmy bliżej
maksymalnych, w przeciwieństwie do wcześniejszych dwóch, gdzie ta różnica pomiędzy stawkami maksymalnymi a naszymi stawkami była bardzo duża. Dziękuję panu wójtowi za przybliżenie tematu. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Proszę przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w tym temacie. Komisje wyraziły pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdroże, obniżając dodatkowo zaproponowaną stawkę 15 zł na 13 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa o powierzchni wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego odpowiadającej kodowi 01.61.z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. A zatem kto z państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 7. Podpunkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Proszę pana wójta o przybliżenie tematu. Państwa, w połowie bieżącego roku uruchomiona została linia J. Miało to miejsce na podstawie porozumienia zawartego przez 4 sąsiadujące ze sobą gminy: Krotoszyn, Rozdroże, Koźmin Wielkopolski i Jarocin. To porozumienie dotyczyło wyłącznie bieżącego roku budżetowego, aby kontynuować funkcjonowanie tej linii i obsługiwanie jej przez MZK Krotoszyn w roku przyszłym. Konieczne jest zawarcie nowego porozumienia na rok 2026. Taką propozycję tutaj Państwu przedstawiam. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że koszt dla budżetu, z racji tego, że jest to, że będzie to już pełen okres pełnego roku, jak i z racji tego, że zwiększyliśmy liczbę połączeń przejeżdżających przez Rozdroże, będzie już znacząco wyższy i według wyliczeń MZK nasza dotacja w roku przyszłym zamknie się kwotą niespełna 100 000 złotych. Dziękuję panu wójtowi za przybliżenie tematu. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Proszę przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w tym temacie. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w zakresie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Czy panie
z tym, aby móc zawrzeć kolejną umowę, konieczna jest Państwa zgoda wyrażona w uchwale. Pierwsza uchwała dotyczy budynku tzw. weterynarii w Rozdrożewie przy ulicy Kampanii Rozdrożewskiej 4 o powierzchni 134 m2 i tutaj na kolejny okres najmu wniosek złożył dotychczasowy najemca pan Łukasz Marciniak. Druga z kolei uchwała dotyczy lokalu w budynku ośrodka zdrowia położonego na piętrze tego budynku. Jest to lokal wynajmowany już od lat przez pielęgniarki środowiskowe i tutaj również mamy wniosek o wynajem na kolejny okres, z tym, że wniosek obejmuje czas 1 roku. Dziękuję panu wójtowi za przybliżenie tematu. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Proszę przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w tym temacie. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały
płatności za udział w komisjach wyborczych, które z tego tytułu zostały przez nich przeoczone i te informacje też zostaną przesłane do naczelnika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie informacji. Zapoznam teraz z informacją naczelnika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie, wojewody wielkopolskiego oraz informacją przewodniczącego Rady Gminy o wynikach analizy złożonych oświadczenia majątkowego. Wojewoda Wielkopolski. Informuję, że w wyniku analizy oświadczenia majątkowego złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku przez wójta gminy Rozdrożec pana Mariusza Dębalskiego stwierdzono, iż w wyżej wymienionym dokumencie w części A w punkcie 10 nie określono wysokości zobowiązania pieniężnego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku. Wskazana kwota zobowiązania pieniężnego jest taka sama z kwotą wykazaną w oświadczeniu majątkowym na początek kadencji. Wobec powyższego wystąpiono do pana Mariusza Dębalskiego o złożenie w wojewodzie wielkopolskiego pisemnych wyjaśnień w tym zakresie. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Artykuł 24h ustawy o samorządzie gminy nakłada na przewodniczącego Rady Gminy obowiązek analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radę. Radni składali oświadczenia majątkowe w terminie do 30 kwietnia 2025 roku według stanu na 31.12.2024. Oświadczenia zostały przez wszystkich radnych złożonych w osobowym terminie. Złożone oświadczenia zostały podane analizie także poprzez porównanie z załączonymi kopiami rocznych zeznań podatkowych oraz oświadczeniami złożonymi w poprzednich latach. W analizowanych oświadczeniach nie stwierdziłem nieprawidłowości. Wobec zgłoszonych przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie nieścisłości ujętych w pismach 3013-SK.4006.43.2025 dnia 15 lipca 2025 roku oraz 3013-SK.282.2025 dnia 13 października 2025 roku, łącznie w 10 oświadczeniach majątkowych radni złożyli stosowne wyjaśnienia. Ponowna analiza oświadczeń potwierdziła, że wskazane uprawnienia były wynikiem zaistniałych pomyłek. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie stwierdził następujące nieścisłości. W trzech oświadczeniach w części B nie wykazano adresu położenia nieruchomości wykazanych w części A2. W dwóch oświadczeniach nie określono przynależności środków pieniężnych bądź innych składników do majątku odrębnego lub odrębnego objętego małżeńską wspólnością majątkową. W dwóch oświadczeniach nie dostosowano się do wytycznych w rubrykach nie znajdujących w konkretnym przypadku zastosowania nie wpisano nie dotyczy. Pojedynczo stwierdzono niezgodności w zakresie. Błędnie podano adres zamieszkania inny niż zgłoszony w tutejszym urzędzie. Nie wykazano mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych. Nie wykazano powierzchni i gruntu, na którym stoi nieruchomość. Nie wykazano adresu zamieszkania w części B. Nie wykazano wszystkich osiągniętych w 2024 roku dochodów. Nie wykazano tytułu prawnego oraz wskazanych nieruchomości. Nie wykazano w związku z jakimś zdarzeniem powstało wykazane zobowiązanie pieniężne. Dziękuję Paniom i Panom Radnym za terminowe złożenie oświadczeń majątkowych. Punkt 9. Wolne wnioski, pytania, informacje radnych, sołtysów i innych uczestników sesji. Proszę, czy Panie i Panowie Radni mają jakieś wnioski, pytania? Mam pisać wniosku, że chciałbym Państwa zaprosić na inne obchody Święta Niepodległości 11 listopada o godzinie 11 w kościele parafialnym zostanie odprawiona msza święta w intencji
po której delegacje, koszty sztandarowe, ale także każdy chętny, bardzo liczymy, może się udać na cmentarz Rozdrażewski, by złożyć kwiaty i wieńce przed pomnikiem poległych w latach 1918-1921. Natomiast o godzinie 15 w tej sali odbędzie się uroczysta akademia, na którą złoży się koncert w wykonaniu dzieci przedszkola publicznego w Rozdrożewie, koncert zespołu Sulwierzyc, zespołu muzyką, myślę, bardzo pasującą do listopadowej aury, muzyką jazzową, oraz nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze robale. Zapraszam, oczywiście tradycyjnie kończymy wspólną kawą z rogalem.